Posłuchajcie, jestem po najdłuższym dniu w moim życiu. Dzisiejsza doba dla mnie nie trwała 24 godzin, a 30. 30 godzin trwała moja doba. Jak się to stało? A stało się to tak, że jeśli to już oglądacie, ja w tym momencie jestem już w Stanach Zjednoczonych. Postanowiłem wyjechać do Stanów Zjednoczonych na 5 miesięcy swojego życia. Nie mówiłem o tym, bo było to dla mnie bardzo ciężkie i do samego końca wahałem się, czy się zdecyduję na ten wyjazd. Zostawiłem swoich znajomych, swoją mamę, która miała operację ciężką. Nie wiedziałem, co się stanie, nie wiedziałem, jak wyjdzie z tą operacją, ponieważ dzień operacji został przełożony i był dopiero w momencie, kiedy ja leciałem do Stanów Zjednoczonych. Nie wiem jeszcze nic, w każdym razie. Nie wiem, jak sobie tutaj poradzę, ale następne 5 miesięcy spędzę w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jestem 6,5 tysiąca kilometrów w linii prostej od domu. 6 stref czasowych od domu. W stanie Nowy Jork. Myślę, że dużo się we mnie zmieni przez te 5 miesięcy. Może dużo odkryję fajnych rzeczy w sobie. Może się dużo poukłada w mojej głowie. Mam nadzieję, że się dużo poukłada w mojej głowie. Jak tak cała podróż wyglądała? Wszystko zaczęło się dzień wcześniej, gdzie chciałem pożegnać się ze wszystkimi swoimi znajomymi. W nocy zrobiliśmy imprezę. To była impreza pożegnalna dla mnie. I tak ona wyglądała właśnie. O, jestem ślepa, widzisz? O, niebieski! Niebieski, dobry. Zabawa! Dobrze to znaczy, w domu ci dać znać, kiedyś to zobaczysz! Po imprezie następnego dnia moi znajomi zaproponowali mi, żebyśmy zjedli pizzę. Więc z samego rana pojechaliśmy na pizzę. I co dalej? I później pojechałem na kawę. Na kawę do mojej mamy. A po obiedzie mama odwiozła mnie do mojego mieszkania, gdzie musiałem się spakować na 5 miesięcy swojego życia. Co byście wzięli? Co wy byście wzięli? W momencie, gdybyście mogli wziąć 20 kilo bagażu, jeden bagaż podręczny na 5 miesięcy swojego życia. Oczywiście po pakowaniu musiałem się wyspać. Obudziłem się następnego dnia o godzinie 11. Moja podróż się zaczęła. No i tak. I przyszedł czas rozstania na dworcu w Krakowie.
Wiecie, to w sumie tylko 5 miesięcy, nie? 5 miesięcy nie widzisz swoich znajomych, swoich przyjaciół, osób, na których wam zależy. Ale to jest aż 5 miesięcy. To jest bardzo, bardzo dużo czasu. Ja wiem, czas bardzo szybko płynie, ale no, to boli. Tak naprawdę boli. I zdajemy sobie sprawę z tego tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy to się dzieje. Bo nigdy nie wydawało mi się, że to będzie aż tak trudne, żeby wyjechać na jakiś czas. Kiedy naszła mi okazja, kiedy dostałem okazję wyjechania i zrobienia tego, co zawsze chciałem. Nie było to takie łatwe i do samego końca się zastanawiałem, czy jak zniosę rozstanie z tymi wszystkimi ludźmi, na których mi naprawdę zależy. No ale tak, trzeba iść dalej. Trzeba kierować swoje życie do przodu i nie zważać na przeszkody. Myślę, że to dobra decyzja. I tak, i postanowiłem wyjechać z Krakowa. Z Krakowa, do którego prawdopodobnie już nigdy nie wrócę. Znaczy, to nie chodzi o to, że ja nigdy nie wrócę do Krakowa. Ja wrócę do Krakowa. Ja po prostu boję się, że nigdy już nie wrócę do Krakowa, którego opuściłem. Że ten Kraków to już będzie inne miejsce. Z dworca w Krakowie pojechałem pociągiem do Warszawy, gdzie spotkałem się z moimi znajomymi. Siema. Dzień dobry. Z którymi wymyśliliśmy, że pójdziemy do kina. Poszliśmy na nocny spektakl do kina na Jurassic Park Worlds. Bardzo, ale to bardzo wam nie polecam tego filmu. No to tak, po Jurassic Park Worlds pojechaliśmy do moich znajomych, posiedziałem jeszcze tam około godzinę i wziąłem najtańszą taksówkę. I co dalej? No i w Warszawie na lotnisku musiałem czekać około 2,5 godziny. Troszkę smutno, a z drugiej strony troszkę wesoło. Spotkałem Martynę. Martyna to dziewczyna, którą poznałem na grupie facebookowej. Zgadaliśmy się, że wylatujemy dokładnie tego samego dnia o tej samej godzinie do Stanów Zjednoczonych. I właśnie trzymaliśmy się razem, żeby wspólnymi siłami udało nam się osiągnąć nasz cel i dolecieć do Stanów Zjednoczonych, a później w finale dojechać do miasta Bolton Landing. I tak nam się też udało razem. Wspólnymi siłami się udało. Pozdrawiam Cię, Martyna, dzięki. Myślę, że bez Ciebie nie byłoby tak łatwo. Nie byłoby przygody, gdyby nasz samolot z Polski do Brukseli, z Warszawy do Brukseli, nie opóźnił się o 2 godziny. Posłuchajcie, czekaliśmy na odprawie 2 godziny, bo system im się nie chciał otworzyć. Rozumiecie? System na największym polskim międzynarodowym lotnisku nie chce im się otworzyć przez 2 godziny. I wszyscy pracownicy chodzili, nie wiedzą co mają zrobić, bo im się po prostu system nie chce otworzyć przy bramkach. Wszystko by byłoby fajnie, no można by było powiedzieć, no trudno, zdarza się opóźnienie. Ale opóźnienie samolotu, przy którym trzeba zrobić przesiadkę do innego samolotu w Brukseli, do Nowego Jorku, to już nie jest taka łatwa sprawa. Dolecieliśmy do Brukseli i mieliśmy niespełna 25 minut na przesiadkę do następnego samolotu. Lotnisko w Brukseli jest gigantyczne, jest ogromne.
biegliśmy z Martyną sprintem od samego początku do samego końca i żeby było śmiesznie, dostaliśmy takie pomarańczowe kartki, że zaraz nam ucieka samolot i security przepuszczało nas przez wszystkie kolejki, czyli nie staliśmy w żadnej kolejce przy żadnych bramkach, od razu przechodziliśmy wszędzie. Posłuchajcie, 25 minut biegu, to naprawdę było 25 minut biegu. Wbiegliśmy 5 minut przed całym odlotem. Udało się. Byliśmy w wielkim samolocie do Nowego Jorku. W dużych samolotach każdy przed sobą ma komputer. To jest taki tablet, gdzie może oglądać filmy, może oglądać seriale, wiadomości, może słuchać muzyki. Każdy dostał słuchawki. I tak spędzamy czas w samolocie. Na pewno można zająć się filmami. Walizki dostaliśmy. Rozmowa wizowa odbyta na lotnisku w Ameryce. Wszystko pięknie. Otwieramy drzwi i jesteśmy w wielkim świecie. Za oceanem. Posłuchajcie, jesteśmy w Nowym Jorku. Pamiętam to pierwsze wrażenie, jak to lecieliśmy ze Stanów Zjednoczonych i to się nie wierzy. Nie wierzy się, że jesteś w Stanach Zjednoczonych, że tu naprawdę wszystko jest jak z filmu. No i po krótkim spacerze po Manhattanie musieliśmy wrócić na dworzec autobusowy i pojechać do Albany. A w Albany przesiąść się na kolejny autobus do Glens Falls. Z Glens Falls odbierał nas już prywatny autobus z Sagamore Resort, resortu, w którym będę pracował jako kelner, i zabrał nas do naszych apartamentów. Jak dotrwaliście do końca, to posłuchajcie, u mnie jest godzina 3 w nocy czasu amerykańskiego. Moja podróż zaczęła się o godzinie 12. O 12 wyszedłem z mieszkania swojego w Krakowie, tylko że dzień wcześniej. Bardzo zabawne jest to, jak lecicie w samolocie 6,5 godziny, a tak naprawdę wychodzicie tylko po 2,5 godziny z samolotu. Jest to niesamowite przeżycie. Wygląda, jakby normalnie czas się cofnął. Ja w samolocie mogłem oglądać około 3 filmów, pełnych filmów, a wyszedłem 2 godziny później na lotnisku w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że wam się podobało i zapraszam za tydzień do następnego vloga, tym razem już ze Stanów Zjednoczonych. Trzymajcie się.